Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, powiem Wam tak, miałem dzisiaj poruszyć generalnie 3 lub 4 tematy, ale pozwólcie, że poruszę tylko jeden. Chodzi o tego właśnie człowieka. Jak wiecie, bardzo lubię robić dla Was filmy, materiały, komentować, wydawać swoje opinie, nagrywać i dawać to Waszej ocenie. Po prostu uwielbiam to, dlatego to robię już od tylu lat. Ale są ludzie, którzy doprowadzają mnie do białej gorączki z takiego lub innego powodu. Jednym z nich jest właśnie ten oto osobnik, żartobliwie zwany prezydentem. I zacznę ten dzisiejszy materiał od fraszki wiersza Avia Milo, który idealnie pasuje właśnie do tego człowieka. Posłuchajcie. Obraził się osioł, że nie widziano w nim konia. Przecież mam kopyta, żalił się do słonia. Słoń zerknął i śmieje się okrutnie. Odpowiedział mu w końcu nader rezolutnie. Choćby ci ośle wszyscy z twego stada wmawiali, że dupę i łeb masz z Araba, gdyby zrobiono cię prezydentem lub posłem, nic nie zmieni, boś tylko osłem. No i ta fraszka, ten wierszyk, chyba najlepiej oddaje to, co teraz reprezentuje, jest rzekomo głową państwa polskiego. Nie jest też żadną jakąś tam wielką tajemnicą, że prezydent to urząd związany z nim majestat państwa. Prezydent nie ma prywatnych spotkań, zwłaszcza z obstawą mediów czy idiotycznymi zdjęciami po. Oczywiście prezydentem może zostać ktoś nieodpowiedzialny. Najlepszy dowód właśnie jest Duda. Kto nie rozumie nawet takich podstaw, o których tutaj wspomniałem. I to każdy, można powiedzieć, średnio ogarnięty człowiek o tym wie. I do czego zmierzam? O czym będzie dzisiejszy materiał? Otóż o tym, że przyjaciel leśnego ruchadła odwiedził fana gwiazd filmów dla dorosłych. Dobrali się jak w korpcu maku. Witam wszystkich. Znacie tego dżentelmena. Wykonuje fantastyczną robotę. Ludzie w Polsce go kochają. Naprawdę. Naprawdę cię kochają. A to nie jest łatwe do osiągnięcia, ale wykonał fantastyczną robotę i jest moim przyjacielem. Spędziliśmy razem 4 wspaniałe lata. Być może będziemy musieli to powtórzyć. Dziękuję bardzo wszystkim. Cóż, mam wielki szacunek dla tego kraju i mam wielki szacunek dla prezydenta. Jak wiecie, mamy bardzo dobre i osobiste relacje. Nigdy nie było żadnego problemu, nawet najmniejszego problemu. Zgadzamy się i tyle. Będziemy za Polską do końca i wiem, że Polska czuje to samo. Wspieramy Polskę całą mocą. Powiem wam, że z tym, że ludzie w Polsce kochają prezydenta, to pojechali po bandzie dość ostro. Tak naprawdę każdy szanujący się obywatel tego kraju wstydzi się tego człowieka, a na pewno nie darzy go żadnym uczuciem. Ja tam generalnie powiem wam, że nic do Dudy nie mam, kompletnie nic, nawet szacunku. I powiem wam tak, człowiek, który wspiera w kampanii marionetkę Putina, czyli Trumpa, a dlaczego marionetkę Putina, zaraz wam to w dalszej części wyjaśnię. Ale chodzi o to, że przyjeżdża tak zwany prezydent do proputinowskiego gościa w Ameryce, który ma też zarzuty. Może pojechał go tam też ułaskawić, ale tak czy inaczej pojechał
wspierać marionetkę Putina. Jak dla mnie na pewno to nie służy dobrze Polsce. Prezydentura Dudy, o czym już nieraz mówiłem, jest prezydenturą po prostu hańby i obciachu. Zawsze powtarzałem i zawsze będę powtarzał, że po prostu Duda ośmiesza urząd prezydenta, Polskę i wszystkich Polaków. Oczywiście pisowskie media grillują temat, że te amerykańskie stacje telewizyjne no, tam nadają, że wielki sukces o spotkaniu Dudy, no, że w same achy, ochy. Ale czy rzeczywiście tak jest? Tutaj potwierdzą się moje słowa, że Duda jest po prostu zwykłym pośmiewiskiem, nawet w amerykańskich telewizjach, a nie jakimś mężem stanu. Zresztą zobaczcie kawałek, posłuchajcie. He was in New York. Trump took some time off from the courtroom to pretend to be president again. Because yesterday he met with Polish President Andrzej Duda, who is sucking up to Trump. Duda. Duda. That's right. That's right. How long did they meet? Oh, all the Duda day? Duda, jak powiedział, zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania, więc jest to naprawdę zupełnie prywatna wizyta. Tylko tutaj pytanie, czy ta prywatna wizyta Dudy jest za jego prywatne pieniądze, czy za nasze pieniądze. O tym już Duda nie wspomniał, bo jeśli poleciał do Stanów z naszych publicznych pieniędzy, to już nie jest jego prywatną wizytą, tylko to już jest oficjalną wizytą, bo wykorzystuje nasze pieniądze, podatników. Kolejna sprawa. Prezent, który Duda dał Trumpowi, czyli buławę, nasuwa się znowu pytanie, czy tą buławę nabył ze swoich prywatnych pieniędzy, czy wziął z jakichś, nie wiem, może zbiorów Zamku Królewskiego, czy po prostu kupił za pieniądze z kancelarii prezydenta. To już się powoli chyba, jeśli to wszystko jest za pieniądze podatnika, to już nie jest jego prywatna wizyta. Do tej całej wizyty i tych efektach, na tej całej propagandzie pisowskiej jeszcze przejdę, ale tutaj chciałbym taką szpileczkę wbić, znaczy może nie szpileczkę, kolejny przykład kompletnej wiochy, obciachu, jaką zrobił Duda. Tylko zanim do tego też przejdę, chciałbym tu zauważyć i pewnie to też widzieliście, w Polsce kolumna na stok narciarski zapierdziela przez miasto, spycha auta na sygnałach Borys, Rory, ABW, SRU, bo Duda jedzie na nartach pojeździć. Jedą całą szerokością drogi i blokują ruch. A w Nowym Jorku bez ochrony Duda na ulicy wpierdala pizzę z ananasem za $1,50. I o tym też chcę powiedzieć. Ale zobaczcie ten absurd. Tak zwana głowa państwa, reprezentant naszego kraju, w Polsce wożony jest jak król, no z obstawą, bo Duduj bez kolejki wjeżdża na stoki, bo Duda Day chce sobie na nartach pojeździć. W Stanach idzie do jakiejś podrzędnej kuchni na ulicy, pizzę wpierdziela. Bez ochrony, bez niczego. Czyli co? Według niego w Ameryce na ulicach Nowego Jorku jest bezpieczniej niż wśród swoich rodaków? No tak na to wychodzi. Ja tu jadę z koksem. Gdy ja zjeżdżam na nartach, to ja muszę myśleć o zjeździe na nartach. I to jest dla mnie najlepsza regeneracja. Ja nie mogę wtedy myśleć o polityce. Ja nie mogę wtedy myśleć o problemach, które mnie otaczają, bo ja się muszę skupić na jeździe, bo ta jazda nie jest bezpieczna. Jeżeli ja chcę spokojnie dojechać, to muszę być absolutnie skupiony na tym, co się wokół mnie dzieje i gdzie jadę. Powiem wam, że nie wiem, co tam się odwaliło w tej Ameryce u tego Trumpa.
No albo Melania Trumpowa źle gotuje i mało gotuje, albo zabrakło złotych talerzy, że po wizycie w Trump Tower chłopaki wyrwali się na miasto, nareszcie wolni, mogą sobie wpieprzyć jakąś podejrzaną pizzę w podejrzanej garkuchni. Czyli tak, to chyba tak to wyglądało, że Trump napstrykał sobie w kampanii wyborczej foteleczek z pełniącym obowiązki prezydenta Polski i wygonił głodnych na miasto. Ci się tam rzucili na pierwszą, lepszą garkuchnię i zaczęli sobie jeść pizzerynkę na ulicy. I teraz sobie, moi drodzy, wyobraźcie taką sytuację, że w tym nowojorskim barze panuje na przykład salmonella, albo że wpada do niego jakiś ekstremista. No w Nowym Jorku przecież ich tam nie brakuje, różnych świrów. I pomyślcie, my tego cymbała niestety utrzymujemy, co gorsze, jego służby razem z ochroną również. Czy można być bardziej, żeby nie powiedzieć jebniętym, czy można być bardziej nieodpowiedzialnym niż właśnie Duda? No, czy chciał, czy nie chciał, no ten człowiek pełni obowiązki prezydenta, pełni obowiązki głowy państwa, a zachowuje się jak, nie wiem, głupi, naiwny turysta. Tak, wiem, prezydenci chodzą do różnych, nie wiem, piekarni, cukierni, kupują, tylko to na wszystko, nie wiem, sprawdzają służby, mają jakąś ochronę, jakoś to wszystko wygląda. Nie wchodzą do jakiejś pierwszej, lepszej garkuchni i biorą najtańsze gówno, jakie tylko jest. No, nie obrażając, ta pizza być może dobra jest, no tania, być może dobra, tego nie mówię, nie chcę tutaj, nie wiem, jakiejś tam, powiedzmy w przenośni robić antyreklamy, ale do cholery to jest głowa państwa, on się powinien zachowywać, on reprezentuje nasz kraj, a nie jest, nie wiem, jakimś żulkiem spod budki z piwem. No ale też tutaj trzeba powiedzieć, no jaki prezydent, taki, nie wiem, doradca. Duda, można by powiedzieć, jest najbardziej taki skrzywdzony przez naturę człowiek. Nie ma rozumu, serca, nie ma honoru, ale za to ma mastalerka. No tak to chyba można skwitować. Time to do some sketchy shit. Do-da, do-da, hope I get away with it. W sumie nie wiem, ale tak mi się wydaje, że tam nie było żadnej kolacji, dostali kawę, wodę i potem musieli po prostu iść na miasto i nażreć się w najtańszym ulicznym fast foodzie i chyba tutaj ten wątek możemy zakończyć, bo przejdźmy właśnie jeszcze do Trumpa i pisowskiej propagandy, co też jest tutaj no, nie bez znaczenia. Tak jak już wspominałem, Duda dał Trumpowi w prezencie buławę, w zamian otrzymał tacę, no bo tak naprawdę no co innego można dać kelnerowi, prawda? Po co właściwie Duda pojechał do tych Stanów, do tego Trumpa? Otóż Trump może być jedynym ratunkiem dla Dudy w jego beznadziejnej walce o istnienie w światowej polityce. Gdyby Trump został prezydentem, być może Duda wepnie się na jego plecach do jakiejś miernej, ale nie wiem, międzynarodowej posadki. Podejrzewam, że Trump mu jakąś tam ciepłą posadkę znajdzie. O nic więcej w tej wizycie tak naprawdę nie chodzi, bo czym jest
szkodzenie Bidenowi czy kompromitowanie Polski w porównaniu z rządzą Dudy by istnieć nawet jako błazen, ale międzynarodowy. Ale trzeba przyznać Dudzie jedno, moi drodzy. Duda prestiżowo jest tak naprawdę nie do pokonania. Jakiś czas temu dostał od arcybiskupa Jędrzejewskiego relikwię świętego Floriana i świętej Jadwigi w zamian za medal, który Duda przyznał, wręczył mu może tak, tydzień wcześniej. No a teraz sobie wyobraźcie, że wczoraj sam Duda umył ręce w prywatnej łazience Donalda Trumpa, w jego prywatnym mieszkaniu, w jego prywatnej wieży. Mastalerek podawał mu prywatny ręcznik dla prywatnych gości. Powiem wam, że w wielkiej polityce, pisowskiej wielkiej polityce wiele się działo. Po prostu wydarzenia na najwyższych szczytach pisowskiej aktywności. Szkoda tylko, że nie poszli się pomodlić do prywatnej kaplicy w prywatnej wieży Trumpa, choć może, nie wiem, tam Agatę posłali. Swoją drogą tych dwóch przyjaciół Dudy, Jędrzejewski i Trump, ta trójka przyjaciół, przepraszam, dwójka przyjaciół, Jędrzejewski i Trump, mówi wszystko o mentalności tego człowieka, który za kilka miesięcy po prostu zapadnie się w niebyt. To znaczy w niebyt taki, że może skorzysta z jakiejś posadki zagranicznej oferowanej mu przez Trumpa. Przecież nie po to tak się uniża, żeby nie mieć jakiejś posadki, myśli do przodu. Tutaj szacun dla niego. Oczywiście, o ile Trump nie będzie siedział. I ciekawe też, czy Duda odwiedzi swojego przyjaciela w amerykańskiej ciupie. Polish president Andrzej Duda, who is sucking up to Trump. Duda. Duda. That's right. That's right. How long did they meet? Oh, all the Duda day? The Camptown ladies sing this song. Duda, Duda. The Camptown racetrack 5 miles long. Oh, Duda day. I teraz, moi drodzy, najlepsze. Nie wiem, czy wiecie, ale Kongres USA przegłosował 61 miliardów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy. Oczywiście pisowskie media to podłapały i przypisały to jako wielki sukces Andrzeja Dudy, naszego prezydenta, że Kongres USA zatwierdził dla Ukrainy te 61 miliardów pomocy wojskowej. Ci cali PiS robi spin, że te 61 miliardów dla Ukrainy to pomoc dla Dudy, który przekonał Trumpa i jego ludzi. I tutaj najlepsze. Już oczywiście o tym nie mówią, że frakcja Trumpa w Izbie jako jedyna zagłosowała przeciwko. Faktycznie Andrzej przyjechał, Andrzej załatwił. Żeby było dokładniej, 111 senatorów republikanów Trumpa głosowało przeciwko pomocy, czyli notabene głosowali za Putinem. Wszyscy senatorowie demokratów prezydenta Joe Bidena głosowali za. Wszyscy senatorowie Trumpa głosowali przeciw. Ale pamiętajcie, to Andrzej przyjechał i Andrzej załatwił. Warto też chyba przypomnieć, że USA w specjalnej umowie gwarantowały Ukrainie jej integralność terytorialną.
Tyle, że dla Trumpa, znaczy można powiedzieć, tyle dla Trumpa znaczą umowy z USA. Też chyba tutaj należy przypomnieć, że kilka tygodni temu Trump powiedział, że jeśli znowu wygra, powie Rosji, żeby robiła co chce wobec sojuszników Ameryki z NATO. 2 tygodnie temu powiedział Orbánowi, że jak wygra, to wstrzyma wszelką pomoc dla Ukrainy. Teraz Duda poleciał pomiziać się z Trumpem. No, ciężko tutaj nie oskarżyć Dudę o granie na szkodę naszego kraju lub po prostu skrajną głupotę. Wszyscy przywódcy świata wyrazili podziękowanie za przyznanie pomocy wojskowej Ukrainie. I w innych tam wyrażają szacunek za historyczną decyzję dla demokratów. Tylko jeden kraj NATO nie umieścił nic. Cisza. Znaczy nie kraj, bo kraj jako premier Tusk rząd umieścił. Nie umieściła kancelaria prezydenta. I tu taka propozycja do tych, którzy zaczną komentować, krytykować, może niech zapoznają się z wynikiem głosowania w Izbie w Kongresie. Trumpowska, że tak powiem, część republikanów była przeciw wsparciu walki z Putinem. Trump nie odegrał tu żadnej widocznej roli w kontekście bezpieczeństwa, między innymi Polski. Jesteśmy krajem przyfrontowym, należy tutaj przypomnieć. I na czym miałaby tu polegać rola Dudy w przekonaniu Trumpa i jego otoczenia? No, chyba taka, że Duda jawnie wspiera właśnie Trumpa. I to, moi drodzy, jest cała, choć bardzo skrócona prawda o tym rzekomym sukcesie Dudy. Taki sam sukces jak 27-1 Kaczyńskiego. No, nie dajmy się zwariować, moi drodzy. Zresztą, weźcie tą analogię też tutaj, czy to jest przypadek, czy nie, sami ocencie. Putin namawia do głosowania na Trumpa. Duda w USA dokładnie robi to samo. Wystarczy połączyć kropeczki. I powiem, tak jak to się mówi, Boże, chroń nas od takich przyjaciół. Pamiętacie, jak Duda nazywał Zełenskiego swoim wielkim przyjacielem, jak się publicznie ściskał, jak jeździł do niego, jak go odwiedzał, jak go zapewniał, achy, ochy, miłość, amorki i tak dalej. A teraz pojechał do swojego drugiego przyjaciela, który jest przyjacielem Rosji, który notabene chętnie by pomógł Putinowi wykończyć Zełenskiego. Powiem wam, że Boże, uchowaj od takich fałszywych przyjaciół. Ale w pisowskich mediach jest tak, że Andrzej pojechał do Trumpowa, załatwił 61 miliardów dolarów dla Ukrainy. Ten infantylny i nieprawdziwy spin, od wczoraj w sumie zawojował te pisowskie wszystkie socjale. Ale tak naprawdę, jak wam pokazałem, nie kuźwa, Andrzej kompletnie nic nie załatwił. Andrzej się ściskał właśnie z przyjacielem Putina, który najchętniej by wspierał Putina, który, jak sam powiedział, nawet by palcem nie kiwnął, jakby zostały zaatakowane kraje członkowskie NATO. Taki Andrzej ma przyjaciół. Andrzej pojechał do Nowego Jorku, by wesprzeć kulejącą kampanię Trumpa wśród Polonii, by wpisać się w cykl spotkań złotowłosego wielbiciela Putina z liderem świata. I taka jest prawda, moi drodzy.
I faktem jest to, że w kongresie politycy zbliżeni do Trumpa głosowali przeciwko pomocy. Grożą odwołaniem spikera tej izby. Wojnę Rosji z Ukrainą nazywają wojną zastępczą. Ci sami ludzie krzyczeli na innych kongresmenów, bo tamci mieli ukraińskie flagi na pulpitach. I to jest pokrótce opis właśnie przyjaciół Dudy. Także Załęskiego można lubić, nie lubić, popierać, nie popierać, ale no, przyjaciół dobiera sobie kiepskich, powiem wam. I powiem wam tak, no nie potrzeba wiele mówić, wystarczy spojrzeć, obserwować i zadać pytanie no, do wyznawców Dudy, jak mogliście nam wszystkim to zrobić? No i sobie samym, czy naprawdę nie widzicie, co ten człowiek odwala? Przecież to jest chłopiec w krótkich spodenkach, a nie żaden prezydent, żadna głowa państwa. Jeszcze kurczę 400 dni w sumie wstydu i żenady z długopisem w Pałacu Prezydenckim i wreszcie to się zakończy. Choć z drugiej strony, skoro prezydent może odesłać budżet do Trybunału Konstytucyjnego, choć nikt nigdy wcześniej tego nie zrobił, to może można spróbować odwołać prezydenta przed upływem kadencji. W końcu też tego nikt nigdy wcześniej jeszcze nie robił. No i chyba to na tyle. No dobrze, że w sumie ten jeden temat poruszyłem, bo mam jeszcze parę tematów, ale to już zrobię w tygodniu, bo ten film by znowu strasznie długi wyszedł. Jak zawsze piszcie, moi drodzy, co o tym myślicie, jak wy to widzicie. Być może dla was to Duda jest, nie wiem, wzorem do naśladowania, no, godnym reprezentantem naszego kraju. Dla mnie z całą pewnością jest idealnym reprezentantem jego wyborców. No to poziomem idealnie właśnie reprezentuje wyborców PiS. To jest moje zdanie. Pisowcy śmiali się z Komorowskiego. Powiem wam, że Komorowski w obciachu to do Dudzie dopiętnie dorasta. Oni tam powtarzają, że Komorowski skakał po krzesłach, ale Komorowski nie robił takiej siary na niemalże każdym wyjeździe zagranicznym. Zrobił jedną, dwie, trzy, ale nie dziesiątki, czy już nawet może setki, nie wiem, przestałem liczyć. Także czekam na wasze zdania, opinie. Wam już bardzo dziękuję. No i jak zawsze do zobaczenia przy następnych materiałach, a poruszę też i wyprostuję pewne pisowskie kłamstwa, które no teraz bardzo mocno krążą właśnie w social mediach pisowskich szczególnie. Także zachęcam, zapraszam, a dzisiaj już dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi dużo mądrzejszych niż ja. Zapewniam Państwa, że gdyby Zarząd Narodowego Banku Polskiego i Rada Polityki Pieniężnej zarządzały światem, byśmy żyli w o wiele lepszym świecie. Your Excellencja, thank you. Kiedy pan przestał być prezesem? To znaczy, kiedy przestałem być prezesem?